kwietniu, czyli niedawno, podczas Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, które w całości było poświęcone transformacji regionu bełchatowskiego, pani prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, pani Tumidajewicz, powiedziała taką rzecz. Zapytana właśnie przez dziennikarzy o zagrożenia, związane z regionem, z transformacją. Powiedziała w ten sposób, że przedsiębiorcy Bełchatowie nie czują zagrożenia, wręcz przeciwnie, upatrują szansę w tym procesie. Chodzi tylko o to, żeby zarówno u przedsiębiorców, ale myślę, że u nas wszystkich, u mieszkańców tego regionu zmieniła się świadomość i podejście, abyśmy wyszli spod klosza kopalni, elektrowni. Cytuję panią prezes. Myślę, że mogę się całkowicie podpisać pod jej słowami i uważam, że nasza rola samorządowców, którzy w tym procesie od kilku lat już działają, organizują różnego rodzaju spotkania, rozmawiają z panem pełnomocnikiem zarządu województwa, panem Kozakiewiczem w tym temacie. Rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy z Regionalną Izbą Gospodarczą, z Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym i my wiemy, że te zagrożenia mogą być i one rzeczywiście są dość istotne, bo boimy się wszyscy. Boimy się tego, że po upadku monokultury w naszym regionie, tej monokultury wydobycia węgla brunatnego i energetyki, może nas czekać zapaść. To dzisiaj też podczas tego spotkania się pojawiły takie głosy. Natomiast wydaje mi się, że my samorządowcy już w tej chwili raczej myślimy o wyzwaniach i o szansach, które z tym procesem są związane. Młodzi ludzie chyba najmniej na temat tej transformacji wiedzą. W 2022 roku przeprowadziliśmy w powiecie bełchatowskim takie badanie 3 grup społecznych. Pierwsza grupa to byli pracownicy kompleksu kopalni, elektrowni, druga grupa to byli przedsiębiorcy i trzecia młodzież. I ta trzecia grupa młodzieży ponadpodstawowej na temat procesu transformacji, czyli tego, co tutaj w naszym regionie ma się zadziać, jaka nas przyszłość czeka, jak będzie wyglądało zamknięcie kopalni i wygaszanie poszczególnych bloków, oni tę wiedzę mają najmniejszą. I to jest teraz zadanie dla nas, mam na myśli samorząd powiatu bełchatowskiego, aby młodzieży ponadgimnazjalnej, bo przecież jesteśmy organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, żeby tej młodzieży ponadpodstawowej komunikować ten proces, żeby ich informować o tym, jakie są plany, jakie mogą być tutaj możliwości, co możemy wspólnie zrobić, jakie kierunki mogłyby nauczania powstać, bo będzie taka możliwość. My samorządowcy, i tutaj mam na myśli akurat powiat bełchatowski, w ramach naszych kompetencji i realizacji naszych zadań myślimy o kształceniu zawodowym. To jest niezwykle istotny temat, ponieważ to kształcenie zawodowe, tak jak będziemy je kreować i tak jak będziemy myśleć o tym kształceniu w przyszłości, czyli mam na myśli rozwój nowych kierunków kształcenia i dopasowywania tego kształcenia do tego, co w przyszłości mogłoby tutaj w regionie bełchatowskim się zadziać. Będziemy pisać wnioski, będziemy chcieli rozbudować nasze centrum kształcenia zawodowego i myślimy właśnie o tych nowych zawodach, Takie informacje chcemy też pozyskać z zewnątrz, bo już pojawiają się takie sygnały, że są firmy, które są zainteresowane lokowaniem się tutaj na terenach inwestycyjnych czy terenach tych pokopalnianych, chciałyby otwierać swoje zakłady i to będzie dla nas też bardzo ważna informacja. Czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby jakieś innowacyjne firmy mogły tutaj swoje inwestycje lokować i co w związku z tym, w jakich zawodach my powinniśmy kształcić, jak przygotować młodzież do tego, żeby miała tutaj dobrą pracę. Młodzież podkreślała to w tym badaniu, o którym wcześniej wspominałam wielokrotnie. Mówili tak, że nawet gdyby utrzymać to status quo, czyli
kopalnia, elektrownia nadal funkcjonuje przez wiele, wiele lat, to oni i tak tą pracą w tych zakładach nie są do końca zainteresowani. Oni raczej myślą o innej przyszłości, o swoim rozwoju, właśnie o takich zawodach przyszłości bardzo rozwojowych. Mam na myśli nie tylko automatykę, robotykę, tak, ale i zawody związane ze sztuczną inteligencją, która w tej chwili się niesamowicie rozwija. To jest takie kreowanie tej rzeczywistości, o której my, tak jak Pani powiedziała, może w tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak ta przyszłość może wyglądać, ale właśnie dlatego chcemy z tą młodzieżą rozmawiać. Zagrożenia owszem będą. Możemy myśleć o tym, że czeka nas tutaj, nie chciałabym mówić o Wałbrzychu czy o takich sytuacjach. Ja raczej myślę pozytywnie i wydaje mi się, że jeżeli teraz, mamy jeszcze czas, jeżeli teraz wszyscy będziemy spotykać się i takich spotkań jak to dzisiejsze będzie jak najwięcej i będzie to nasze grono interesariuszy, czyli wszystkich tych osób, które są zainteresowane rozwojem naszego regionu. Mam tu na myśli i samorządowców, i przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, ale właśnie przedstawicieli chociażby Urzędu Marszałkowskiego, bo to z nimi, to jest kluczowe, tak, żeby z nimi się spotykać i żeby ten przepływ informacji był, ale właśnie oddolnie organizacje pozarządowe, związki zawodowe i młodzież, nauczycieli, my wszyscy musimy wykreować naszą nową rzeczywistość.